Zanim tą podstronnicę ukształtuję i nabiję progi, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Na 12 progu umieścić tutaj takie markery. W tym przypadku to będą gwiazdki z macicy perłowej, macicy abalone tak naprawdę. No i to się robi tak, że muszę najpierw wyciąć pod stronicy taki otwór o kształcie tej gwiazdki, a potem tą gwiazdkę tam wkleić. No i sztuka polega na tym, żeby ten otwór dobrze wyciąć. Więc żeby wiedzieć jak ciąć, to taką gwiazdkę muszę sobie obrysować dokładnie i tutaj tą jedną już obrysowałem, a tą drugą przykleiłem klejem i teraz będę ją pracowicie obrysowywał. O, teraz mogę ją tutaj zdjąć. Ten klej nie trzymał zbyt mocno. Mam tutaj wycięty dokładnie kształt tej gwiazdki. Wycinanie tych gwiazdek to jest delikatna sprawa. Tutaj próbuję taką mikrofrezarką to robić. Trzeba sprawdzić, czy pasuje. W drugą stronę. No, zaczyna to już mieć właściwy kształt. Teraz trochę to pogłębimy. Tak to wygląda po skończonej operacji. Wydawałoby się, że jeszcze idealnie nie jest. Mam tutaj takie szczeliny wokół tych gwiazdek, ale temu zaraz zaradzimy. Do klejenia tych gwiazdek użyję żywicy epoksydowej. To jest taki klej, ma dwa składniki w dwóch, w tym przypadku tubkach. Trzeba je wymieszać dokładnie. Jak to się wymiesza, to ta masa po pierwsze klei, a po drugie twardnieje, więc ona mi jednocześnie wypełni te dziury wokół tych moich gwiazdek. Ale żeby to lepiej wyglądało, w tym pudełeczku mam pył z drewna. I to jest drewno o tym samym kolorze, to nie jest akurat dokładnie to samo co to, ale ma taki sam kolor. I ja to wymieszam z tą żywicą. Dzięki temu ona też będzie miała taki kolor. I tak przygotowaną pastę możemy teraz tutaj nałożyć do naszego rozkładu. Po czym wkładamy gwiazd. Wygląda to może jakoś zachęcająco, ale będzie. Jak ta żywica stwardnieje, czyli w zasadzie jutro najwcześniej, to wszystko będzie można zaszlifować na gładko i te gwiazdki będą ładnie tutaj siedzieć. No i tak to wygląda wygląda tak samo. Klej zasechł, jest zupełnie twardy. Minęło kilka dni tak naprawdę. Także ja to spróbuję wyrównać na początek pilnikiem. Co i tak nie będzie takie łatwe. Teraz następna rzecz. To ta podstronnica jest całkowicie płaska, a powinna być wygięta w taki jakby walec. Lekko wypukła. No i tą wypukliznę ja w niej zrobię przy pomocy papieru ściernego. Mam tu taki klocek, który ma dokładnie taką krzywiznę, jaka mnie interesuje. 10 cali. No i po prostu taki klocek z papierem ściernym pozwoli mi tą krzywiznę tutaj uzyskać. Tylko ja, żeby zobaczyć, co się dzieje, żeby widzieć, co się dzieje, ja to sobie jeszcze tutaj zaznaczę. O, i teraz jak będę ścierał, będę widział, gdzie ten biały marker mi schodzi. Będzie wiadomo, że tam już jest dobrze. No i jak zetrę do samego środka, to będzie wiadomo, że jest gotowe.
No, jak widać najpierw zbieram z boków, bo zaczynam to zaokrąglać. No i tak teraz trochę muszę namachać. Trzeba powiedzieć, że z grubsza dobry. Zmieniam papier ścierny z 60 na 80 i zobaczymy, czy już jest ok. Teraz pozostaje to przejechać coraz drobniejszym papierem. To jest 80, jeszcze teraz będzie 180 albo 100 w międzyczasie. Jeszcze to najpierw to wyrównam setką tutaj przepioną do poziomicy, żeby mieć pewność, że to jest idealnie równe. Potem będzie 180, 240, 320 na takim klocku i to już wtedy będzie ładnie wykładzone i będę mógł przejść do wykańczania tego. No tak to wygląda po przejechaniu papierem ściernym aż do 320. Zaczyna się delikatnie błyszczeć. Teraz muszę dokładnie wyczyścić te nacięcia na progi. Tam tak naprawdę mam jeszcze ciągle zaschnięty klej z tego jak kleiłem ten binding tutaj z klonu. To wszystko muszę doczyścić, no bo tutaj będą potem wchodzić progi. No i tam nie może nic być, no bo próg wtedy po prostu nie wejdzie, nie zmieści się. Także to muszę wyczyścić i potem tą całą podstrójnicę jeszcze wykończę olejem, żeby była ładnie zabezpieczona i ładnie też wtedy nabierze koloru. I będzie można nabijać progi, czy też wciskać. No to mamy na tym gryfie zaznaczony 12 próg przy pomocy naszych gwiazdek. Ale to jeszcze będzie jeden rodzaj znaczków, mianowicie tutaj z boku, czyli od góry, jak się gra, czyli z punktu tak, jak żeby gitarzysta dobrze widział. Będą takie kropki na 3, 5, 7, 9, 12 i potem znowu 15, 17, 19, 21. No więc żeby te kropki tu umieścić, to ja muszę sobie dokładnie wymierzyć. Musi być dokładnie w połowie pomiędzy każdymi progami. Czyli po prostu muszę sobie zaznaczyć, w którym to miejscu wypada. Czy to jest 3 próg, 5, tu, 7 i tak dalej. No więc teraz chciałbym, żeby te kropki, które ja tu będę robił, one były wszystkie na równej wysokości. No i tu przyniosłem sobie linijkę. Tą linijkę przyczepię dwoma ściskami. Jeden, drugi. Teraz, żeby to było wszystko równo, odbiorę sobie tutaj głębokość i tu zrobimy taką samą. No. Niechcący już zrobiłem taką samą. No to teraz każdą z tych dziurek sobie zaznaczymy. Tylko uwaga na 12 progu. Na 12 progu muszą być dwie. Ja jadę 1, 2, 3 cm, 3 mm z każdą ze stron. Raz, 2, 3 mm z tą. O, jest. I jedziemy teraz. To teraz punktakiem sobie jeszcze dokładnie te dziury. Zaznaczę. Jest pięknie i równutko. No to teraz wiercimy. To idzie dość powoli, więc pokażę tylko pierwszych kilka. Bierzemy klej, puszczamy do dopiero co wywierconego otworu. No i teraz trzeba poczekać, aż to trochę zaschnie, uciąć tutaj. Klej wysechł,
Obciąłem jeszcze obcęgami tutaj końcówki. Teraz zostało jeszcze tylko wziąć pilnik